Mamy w Polsce pewien problem. Artyści i artystki wykonują bardzo ważną pracę dla społeczeństwa. Tworzą obszar symboliczny, biorą udział i właściwie napędzają w dużej mierze debatę publiczną. Rozmawiają z nami o wartościach i dają nam sposoby do prowadzenia tej rozmowy. Mamy takie wyobrażenie, że artyści są wielkimi romantykami, którzy siedzą, rozważają, bujają w obłokach i spływa na nich w pewnym momencie natchnienie i wydają z siebie to wielkie dzieło. A tak naprawdę praca artystów i artystek to ciężka praca codzienna, w każdym dniu w pracowni, której po prostu owoce widzimy na przykład raz na rok na tej przykładowej wystawie. Dlatego zasługują tak samo jak wszystkie inne osoby, które pracują, na normalne ubezpieczenie zdrowotne czy na emeryturę, tak żeby mieć dostęp do tego lekarza nie tylko w tym jednym miesiącu, w którym mieli wystawę, ale przez cały rok, tak samo jak wszyscy tego potrzebujemy. Raz na jakiś czas na plotkarskich portalach można trafić na artykuły typu znany muzyk tyle wyliczył mu ZUS emerytury, kwota jest dramatycznie niska. Znany aktor, jego emerytura jest bardzo niska, tak jakby jej w ogóle nie było. Muzyk ubolewa nad niską emeryturą. Nie starczyłoby nawet na wykarmienie moich kotów. Jak to możliwe, że artyści i artystki, którzy całe życie tworzą i całe życie tworzyli i pracowali, nie mają emerytur albo mają bardzo, bardzo niskie emerytury? To dlatego, że nie są objęci systemem, którym objęte są te osoby, które pracują na przykład na stałe na etatach. O tym artyści i artystki, o tym pracownicy sztuki mówią od dawna. A w 2012 roku zorganizowali strajk Dzień bez sztuki, w czasie którego proponowali zamknięcie wszystkich instytucji artystycznych, galerii, muzeów. Wtedy artyści i artystki mówili o tym, że, uwaga, cytuję, politycy chętnie wysługują się artystami, by stworzyć pozytywny wizerunek naszego kraju za granicą. Byliśmy tego świadkami podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. To jest 2012 rok. Mamy rok 2025. Polska przewodniczy prezydencji w Unii Europejskiej, a problemy artystów i artystek i ich ubezpieczeń nadal nie są rozwiązane. Jakiś czas temu rozpoczęto pracę nad nową ustawą. To jest ustawa, która wymaga konsultacji z kilkoma innymi ministerstwami, dlatego ten proces jest dość długi. Nie znamy jeszcze proponowanego kształtu samego tekstu ustawy. Artyści i artystki, którzy zajmują się kwestią ubezpieczeń społecznych i walki o ubezpieczenia społeczne, już w 2015 roku przygotowali Czarną Księgę Artystów Polskich. To jest taki materiał, w którym przyjrzeli się temu, jak wyglądają rozwiązania systemowe w innych krajach. To jest materiał, który pomaga zrozumieć i może też pomóc politykom przygotować dobrą ustawę, dzięki której artyści, artystki, pracownicy sztuki będą objęci ubezpieczeniami, a w przyszłości będą mogli liczyć po prostu na emerytury, tak jak my wszyscy.